Na niewielkiej Malcie i sąsiadującej z nią wyspie Gozo jest prawie 360 kościołów. Daje to oszałamiającą średnią ponad jeden kościół na kilometr kwadratowy. Spośród nich jeden jest jednak wyjątkowy. To sanktuarium Wniebowzięcia Matki Bożej w niewielkiej miejscowości Mosta, popularnie zwane Rotundą w Moście. Rotunda leży w centrum Mosty i jest uważana za jej symbol. To jedna z najbardziej charakterystycznych budowli na całej Malcie. Bryła kościoła dominuje nad okolicą, a widać ją nawet z daleka, na przykład z murów słynnej twierdzy w Mdynie. Już na pierwszy rzut oka można dostrzec podobieństwo rotundy do Panteonu w Rzymie. Nie jest ono przypadkowe. Twórcy kościoła inspirowali się słynną budowlą z Wiecznego Miasta, zarówno jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, jak i wnętrze. Rotunda powstała w latach 1833–1860. Zbudowano ją w neoklasycystycznym stylu, na miejscu poprzedniego renesansowego kościoła. Mieszkańcy Mosty wspomagali jej powstanie zbiórką funduszy, ale też osobiście brali udział w pracach budowlanych. Zwiedzanie warto zacząć od kopuły, której Rotunda zawdzięcza swoją sławę. Zanim jednak do niej dotrzemy, roztoczy się przed nami świetny widok z tarasu przy dzwonnicach kościoła. Zobaczymy stąd całą Mostę i okolice, a jeśli dobrze się przyjrzymy, to nawet majaczącą w oddali twierdzę w Mdynie. Kopuła Rotundy przez długi czas była trzecią największą kopułą na świecie. Jej średnica to 39,6 metra, a wewnętrzna wysokość kościoła to niecałe 55 metrów. Wokół podstawy kopuły umieszczono 16 okien. Wznosi się nad nimi duży gzyms z łacińskim napisem. Jego tłumaczenie brzmi: Dziewica Maryja zostaje w niebo wzięta do przybytku niebiańskiego, gdzie Król Królów zasiada na swym gwiaździstym tronie. Z galerii pod kopułą roztacza się świetny widok na wnętrze kościoła. Możemy tu dostrzec m.in. 8 nisz z malowidłami przedstawiającymi sceny z życia Chrystusa. Wzrok przyciąga również marmurowa posadzka ozdobiona symetrycznymi wzorami. Wewnątrz rotundy warto zobaczyć m.in. kaplice boczne dedykowane świętym i wydarzeniom z życia Jezusa. Każda ma unikatowe ozdoby, rzeźby i obrazy. Centralnym punktem jest ołtarz główny, bogato zdobiony marmurem i złotymi ornamentami. Znajduje się nad nim obraz przedstawiający wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, patronki Kościoła. Ciekawostką jest, że podczas budowy rotundy mieszkańcy Mosty kontynuowali swoje praktyki religijne w starym kościele, który znajdował się w tym samym miejscu. Nowy kościół wznoszono wokół starego, który rozebrano dopiero po ukończeniu głównej konstrukcji. Spacerując po kościele, dotrzemy w końcu do zakrystii. Znajduje się tam sporo interesujących informacji o kościele, sklepik z pamiątkami, ale przede wszystkim miejsce poświęcone tak zwanemu cudowi bomby. 9 kwietnia 1942 roku doszło do niezwykłego wydarzenia. Trwała II wojna światowa. Hitlerowskie Niemcy, chcąc zdobyć Maltę, poddawały ją ciężkim bombardowaniom.
Tego dnia o godzinie 16:40 jedna z bomb spadła na rotundę w moście. W tym czasie przebywało w niej około 300 osób oczekujących na popołudniową mszę świętą. 500-kilogramowa bomba przebiła kopułę kościoła i uderzyła w obraz przedstawiający Chrystusa nauczającego apostołów. Następnie spadła na podłogę i przetoczyła się w kierunku ambony, jednak nie wybuchła. Nikomu ze zgromadzonych w kościele nic się nie stało. Wydarzenie to znane jest jako cud bomby i co roku 9 kwietnia jest upamiętniane. Bomba, a dokładniej jej replika, wystawiona jest w zakrystii kościoła. Przechodząc przez drugą część zakrystii trafimy pod sam ołtarz. Po drodze możemy zobaczyć obrazy przedstawiające proboszczów i arcykapłanów Mosty z ostatnich 400 lat oraz posąg Chrystusa niosącego krzyż z 1869 roku. Centralne miejsce nad ołtarzem zajmuje obraz wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Święto patronki parafii obchodzone jest co roku 15 sierpnia. W moście mają wtedy miejsce huczne obchody, obejmujące m.in. barwny pochód z posągiem Matki Bożej oraz pokaz sztucznych ogni. W tym czasie rotunda jest odświętnie przystrojona. Obchody co roku przyciągają tłumy mieszkańców i turystów. Bilet na zwiedzanie kościoła zapewnia również wstęp do zlokalizowanych obok rotundy schronów przeciwlotniczych z czasów II wojny światowej. Dla Malty wojna zaczęła się dopiero 10 czerwca 1940 roku, gdy Włochy wypowiedziały wojnę Wielkiej Brytanii. Malta, będąca w tamtym czasie kolonią brytyjską, stała się celem silnych ataków lotniczych. Aby uchronić przed nimi ludność cywilną, przystąpiono do budowy podziemnych schronów. W samej moście powstało ich ponad 30, w tym jeden pod placem znajdującym się przed rotundą. Został on wykopany ręcznie przez 15 robotników używających kilofów. Prace nad nim trwały 5 miesięcy na zmiany w dzień i w nocy. Wewnątrz schronów możemy dziś zobaczyć narzędzia, które wykorzystywano do drążenia tuneli, jak również narzędzia pracy rzemieślników z tamtego okresu oraz przedmioty wykorzystywane w schronach. Schron został otwarty do użytku w 1941 roku. Ma 75 metrów długości i znajduje się 7 metrów pod głównym placem Mosty. Składa się z prostych, połączonych korytarzy z kilkoma wyjściami i pomieszczeniami bocznymi. Jedno z nich, pokryte płytkami, było przeznaczone na miejsce pierwszej pomocy. Choć Malta była jednym z najintensywniej bombardowanych obszarów w czasie II wojny światowej, siły niemieckie i włoskie nie były w stanie podbić wyspy. Bombardowania wyrządziły jednak ogromne szkody, stąd też obecnie wiele budynków w głównych miastach, np. w Valetcie, to efekt powojennej odbudowy. Na szczęście rotunda ocalała w dobrym stanie, zdaniem mieszkańców Mosty dzięki boskiej opatrzności. Dziś więc możemy zobaczyć ten niezwykły cud architektury w oryginalnej, niezniszczonej formie.